Ostrzeżenie. Ten film będzie kontrowersyjny. Park Jurajski 3 to nie jest dobry film. Wręcz przeciwnie, to film, który zniszczył tą franczyzę. To by powiedziała większość osób. Jednak czy to prawda? No cóż, robię ten film, więc pewnie możecie się domyślić, że odpowiedź brzmi nie. Pytanie brzmi, dlaczego ludzie aż tak bardzo nienawidzą tego filmu? Otóż jest to spowodowane pewną sceną, która przeszła do historii jako jedna z najbardziej kontrowersyjnych scen. O nie, Spinozaur zabił maskotkę serii, no jak tak można? Tak gdzieś 95% fandomu właśnie dlatego nienawidzi tego filmu. Ludzie, come on, minęło 20 lat. Poza tym dostaliście scenę, w której Rexy rozwala szkielet Spinozaura w Jurassic World, tak więc przestańcie narzekać. Ja też lubię T-Rexa, ale bez przesady. Spinozaur miał być nowym super drapieżnikiem i ta scena miała pokazać, jaki jest potężny. Ja rozumiałbym, gdyby ludzie się wkurzyli, gdyby to był na przykład Buckrex albo Rexy, ale to jest przypadkowy T-Rex. Istnieje teoria, że to mały T-Rex z The Lost World, ale on ma nieco inny kolor. Znaczy oczywiście mógł mu się kolor zmienić z wiekiem, ale równie dobrze to może być po prostu przypadkowy T-Rex. Tak, większość ludzi właśnie dlatego nienawidzi tego filmu. Mimo iż na dobrą sprawę ten film jest na poziomie The Lost World. J.P. Free ma mniej więcej tyle samo sensu co The Lost World, może nawet odrobinkę więcej, ale tak jak już kiedyś mówiłem, The Lost World ma scenę w San Diego, która sprawia, że możemy wybaczyć wszystko. J.P. Free nie ma takiej sceny, która by zrekompensowała nam niektóre sceny, które nie mają do końca sensu w tym filmie, a zamiast tego posiada... I chyba dlatego ludzie tak bardzo nienawidzą tego filmu, skupiają się na negatywach i ogólnie czepiają się wszystkiego. Ja nigdy nie byłem jakimś fanboyem T-Rexa, dlatego ja nie mam takich problemów. Oczywiście T-Rexa lubię, tak jak powiedziałem, ale nie tak bardzo, żeby płakać o to, że silniejszy drapieżnik go zabił. Fun fact. Animatronik T-Rexa, który został użyty w tym filmie, to przemalowany animatronik Buckrexa. I co ciekawe, animatroniczny Spinozaur urwał mu głowę podczas walki. A ofiarą T-Rexa w tym filmie jest prawdopodobnie Parasaurolow i to na dodatek również makieta z The Lost World. Prawdopodobnie. Sama walka T-Rexa i Spinozaura jest dobra i ma w sumie tylko jedno cięcie. A jeśli się zastanawiacie, jak Spinozaur zabił T-Rexa bez kciuków, odpowiedź jest prosta. Po prostu mocno trzymał jego głowę pazurami i pchał ją swoimi dłońmi, aż złamał mu kark. Proste. Do czegoś takiego nie trzeba mieć kciuków. Swoją drogą chyba również kolejnym z powodów, dla którego ludzie się wkurzyli tak bardzo na tą walkę, jest fakt, że z tego co wiem, ona była hypowana. Na wszystkich plakatach był Spinozaur i T-Rex. Ta walka była wszędzie i była na ustach wszystkich, no a trwa 23 sekundy. To nie ostatni raz, kiedy film dostanie złą reputację przez marketing, ale o tym kiedy indziej. Ogólnie według mnie po prostu chyba ludzie mają fałszywą pamięć, w sensie oglądali ten film dawno i nie wszystkie sceny pamiętają aż tak dobrze i po prostu myślą, że niektóre sceny są gorsze niż tak naprawdę są. No albo wciąż płaczą o T-Rexa i szukają na siłę powodów do nienawidzenia tego filmu. Polecam każdemu obejrzeć ten film ponownie. Jest lepszy niż pamiętacie. Przynajmniej tak było w moim wypadku. Tak szczerze, ten film jest dobry. Nie jest nawet okej, jest po prostu dobry. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że podczas filmowania nawet scenariusz nie był gotowy, a film ma dużo usuniętych scen i został kilka razy przepisywany. Mimo wszystko dostaliśmy całkiem solidny film. Ale przecież Spinozaur nie mógł zaatakować łódki na początku filmu, bo by ją rozwalił. Owszem. Ale łódkę zaatakowały pteranodony. Dosłownie w filmie łódka zaczyna się kołysać przez to, że na niej wylądowały. Poza tym w filmie miała być usunięta scena, w której przylatują po tym, jak Grant powiedział, że wie, co rozwaliło łódkę. Ale przecież były zamknięte w klatce. Klatka mogła mieć dziury, a pteranodony do niej wracały, bo miały tam gniazda. To prawdopodobnie jest czaszka jednego z tych kolesi. A jeśli to was nie przekonuje, to przypominam. Na Isla Sorna żyją dwa rodzaje pteranodonów, z czego jeden lata sobie po wyspie jak chce. Jeśli się zastanawiacie, jak zginął Ben, no to najprawdopodobniej został zabity przez raptory, a konkretnie raptory odgryzły mu nogi, no bo jego szkielet nie ma nóg, a raptory potrafią całkiem wysoko skakać. A potem ewentualnie resztki jego ciała mogły zjeść albo kompsognaty, albo po prostu bardzo duże ilości owadów. Alan w tym filmie nie ma sensu, bo już nie lubi dinozaurów oraz nie jest z Eli, a ja go tak shipowałem. Otóż w filmie jest powiedziane, że Grant nie lubi dinozaurów, bo próbowały go zjeść.
W sumie logiczne. Jakby mnie próbowały zjeść na przykład Roxelany, no to pewnie też przestałbym je lubić. Dlaczego nie jest z Eli? Otóż czasami najbliżsi przyjaciele przez całe życie zostają tylko przyjaciółmi. Nie wiem, może Eli bardzo chciała mieć dzieci, a Alan nie mógł ich mieć. Tak czasem też się zdarza. Poza tym, ja nie chcę nikomu spoilerować Dominion, ale z perspektywy całej serii lepiej, że w tym filmie nie byli razem. Jak już zresztą wspomniałem, ludzie się czepiają, że pieniądze nie powinny być motywacją dla Granta, mimo iż w pierwszym filmie poleciał na wyspę za pieniądze, za finansowanie jego działalności przez 4 lata, a w tym filmie leci za dowolną kwotę. Dosłownie jest wprost powiedziane, że może zażyczyć sobie ile chce. Ale ludzie próbują to w cudzysłowiu naprawić przez sprawienie, że Grant poleciał na wyspę, bo Billy tam poleciał i Grant chce go uratować, ale taką samą fabułę widzieliśmy już w The Lost World. To by nie zadziałało. Lepsza jest ta motywacja, którą ma w filmie. Szczególnie, że Grant powiedział, że nie poleci na tą wyspę, ale zgodził się nad nią przelecieć. Jest różnica. W ogóle cała ta komora Raptora, którą wydrukowali na drukarce 3D i potem użyli, aby komunikować się z Raptorami, to jest świetny pomysł. I w sumie nawet nie jest tak daleko od bycia rzeczywistością, ponieważ naukowcy w prawdziwym życiu byli w stanie odtworzyć dźwięki, jakie wydawał Parasaurolow przy użyciu modelu 3D. Również fajne jest to, że mamy tutaj nawiązanie do tego, że Grant nienawidzi komputerów. Raptory w tym filmie są zbyt inteligentne. To jest film science fiction. Naprawdę chcielibyście, żeby zachowywały się tak? W tym uniwersum raptory są bardzo inteligentne. Nawet bardziej inteligentne niż naczelne i delfiny. To jest powiedziane w tym filmie. Ludzie tam robią teorię, że ich mózg musiałby być jak mózg człowieka, żeby były aż tak inteligentne, jednak skąd wiecie, czy nie mają trochę DNA człowieka? Kto wie, co doktor Wu do nich powsadzał? Aha, i dlaczego te raptory wyglądają inaczej niż te z The Lost World? Odpowiedź jest prosta. Naukowcy InGen wrócili na Isla Sorna po wydarzeniach z The Lost World i zrobili tam coś, co znamy jako amalgam testing, czyli najprawdopodobniej łączenie DNA różnych stworzeń. W wyniku tych eksperymentów powstały raptory z piórami, pteranodony z zębami oraz spinozaur. Tak, spinozaur był technicznie pierwszą hybrydą. Pierwszą testową hybrydą. Gdzie to zostało wyjaśnione? Na oficjalnej stronie Jurassic World. Nie musisz tego wiedzieć, żeby zrozumieć film, ale mimo wszystko fajnie, że to wyjaśnili po 14 latach. Widać, że ludzie odpowiedzialni za Jurassic World, tacy jak chociażby Colin, serio dbają o tą serię. A Sorna w tym filmie wygląda inaczej, bo film dzieje się po drugiej stronie wyspy. Oczywiście to jest retcon, bo oryginalnie po prostu to miała być Isla Nublar, potem po prostu zretconowali wygląd Isla Sorna, ale ostatecznie to jest inna część wyspy. Ale jak Eric przeżył sam tak długo? Pewnie po prostu siedział w bunkrze i tyle. A jak zebrał mocz T-Rexa? Nie wiem. Powinni o tym zrobić komiks albo krótki film. Spinozaur rozwalił ogrodzenie, które miało go przecież powstrzymać. A potem nie może rozwalić drzwi. Po pierwsze, ogrodzenie było stare. Po drugie, nie miało powstrzymać Spinozaura, tylko T-Rexy. Przypominam, Spinozaur został sklonowany długo po tym, jak Sorna została opuszczona. A po trzecie, rozpędził się, żeby rozwalić ogrodzenie. A w drzwi tylko uderzał pyskiem i łapami. Aż ostatecznie się poddał. Tak szczerze, scena z Raptorem w samolocie jest okej, no bo to w końcu tylko sen, ale to powinien być Raptor z pierwszej części, no bo Grant nie widział jeszcze Raptorów z Isla Sorna. No cóż, Raptor mówi, no bo wcześniej Grant uczył papugę mówić, w końcu i to ptak, i to ptak. Co prawda widziałem ciekawy pomysł, żeby zamiast tego była scena, w której Grant widzi Raptora w oknie samolotu, tak jak widział go w pierwszej części. No i to jest ciekawy pomysł, fajne nawiązanie, ale ta scena też jest okej, tylko trzeba było użyć innego Raptora. Jeśli chodzi o CGI w tym filmie, no to modele wyglądają bardzo dobrze, naturalnie, również cienie wyglądają bardzo dobrze. No i tak szczerze, mamy tutaj chyba najlepszy miks pomiędzy CGI i animatronikami w całej serii.
no i najbardziej realistycznie wyglądające CGI. Nowe filmy mają bardziej dokładne modele, ale tutaj CGI lepiej pasuje do otoczenia. Jest mniejsza granica pomiędzy prawdziwym otoczeniem a modelem CGI. Również modele CGI oraz animatroniki są w zasadzie bardzo podobne. No i oczywiście animatroniki również wyglądają świetnie. I tutaj mamy scenę, której nawet nie czepiają się hejterzy. Oni mają zbyt małe mózgi, żeby coś takiego w ogóle zauważyć. A bardziej fani się przyczepili tej sceny, no bo w tej scenie widzimy, że pociski doprowadzają do eksplozji samolotu. A później, kiedy Cooper strzela w Spinozaura, to nawet nie słychać eksplozji. Jednak możliwe, że Cooper po prostu nie trafił i kule poleciały w powietrze. W końcu Cooper ma na sobie ślady pazurów, tak więc może chciał strzelić akurat kiedy Spinozaur uderzył go swoją łapą. To jest jakieś wyjaśnienie. Amanda, która krzyczy na wyspie pełnej dinozaurów, to jest serio zły pomysł, ale potem mamy scenę, w której ona mówi, żeby Paul był cicho i to jest śmieszne. To nie jest zrobione tak, abyśmy jej nie lubili i aby ona była arogancka i ignorowała własne błędy. Nie, to jest po prostu śmieszna scena. Tak samo scena, w której telefon dzwoni z brzucha Spinozaura, jest głupia, ale śmieszna. Po prostu. Jest tak głupia, że aż dobra. A dlaczego Eric i Alan nie zostali zaatakowani przez Spinozaura już wtedy? Ponieważ Spinozaur najprawdopodobniej spał i został po prostu obudzony przez właśnie ten dzwonek. Oni biegli w tą stronę, to on jeszcze spał. Wtedy telefon przestał dzwonić. Oni akurat dobiegli, tutaj się spotkali. Wtedy ktoś zadzwonił jeszcze raz. No i wtedy Spinozaur ich zauważył. Na początku nie lubiłem tego, że Billy przeżył, w sensie on zginął, według scenariusza zginął, ale został potem wskrzeszony. No bo jak mówiłem, scenariusz nie był kompletny podczas nagrywania, no i tutaj miał zginąć. Nawet widzimy to przez to, ile stracił krwi. Jednak potem ktoś zmienił scenariusz, no i jednak Billy przeżył. Ta scena jest głupia, ponieważ no nie ma opcji, że wojsko go znalazło. Ja rozumiem, że Billy zasługiwał na to, żeby Grant mu przebaczył, bo on nie był jakoś super zły, po prostu popełnił błąd. No i znalazł kapelusz Granta. Jej! Billy raczej zasługuje na wybaczenie, ale nie wiem, mógł chociażby wyjść z dżungli, kiedy wszyscy pakowali się już do helikopterów i wtedy Grant by mu przebaczył. Oczywiście gdyby nie stracił tyle krwi, wtedy to byłoby nawet okej. Mam takie mieszane uczucia co do tej sceny, no bo spoko, że Grant przebaczył Billiemu, ale bez tej sceny film działałby równie dobrze, a nawet może lepiej, bo miałby więcej sensu. I istnieje teoria, że jednym z żołnierzy Navy był w zasadzie Owen. Ogólnie lubię to, że Spinozaur używa swoich przednich kończyn. T-Rex ich nie używa, Spinozaur tak, no i to jest całkiem fajne w tym filmie. No i w zasadzie fun fact, Leoni, chyba tak to się czyta, w zasadzie została ranna podczas tej sceny. Ogólnie lubię realistyczne zachowanie dinozaurów w tym filmie, na przykład kompsognaty łapiące muchy, albo raptora, który w taki gadzi sposób się wspina, dosłownie wygląda w tej scenie jak jaszczurka. To jest bardzo fajne. Co prawda T-Rex, który podąża za ludźmi, kiedy ma o wiele większą zdobycz przed sobą, nie jest specjalnie realistyczne, no ale to jest jedyny raz w serii, kiedy dinozaur zachował się nierealistycznie. Możemy to wybaczyć. No cóż, jakoś musiał spotkać Spinozaura. Scena z ceratozaurem nie jest aż tak zła. Po prostu wyczuł zapach o wiele większego drapieżnika, no i odszedł. To nie jest aż tak zła scena. Ogólnie scena w klatce dla, w cudzysłowiu, ptaków to jest chyba moja ulubiona scena z tego filmu. I tutaj ludzie mówią, że ta scena udowadnia, że to jest horror, że Park Jurajski zawsze był horrorem. What the hell, ja z was nie mogę, ludzie, serio. Ta scena jest zarąbiście śmieszna. Oglądając ten film jako dziecko, zawsze się śmiałem na tej scenie. No spójrzcie na nią. Jak bardzo twój mózg musi być przeżarty kijowymi horrorami, żeby pomyśleć, że ta scena udowadnia, że to horror. No XD. Ludzie, rozśmieszacie mnie. Ogólnie ten film miał mieć dość ciekawe usunięte sceny, jak chociażby scena, w której Judeski prawdopodobnie walczy z raptorami. Nie wiemy, bo ta scena nigdy nie została pokazana, ale istnieje zdjęcie, które pokazuje Judeskiego trzymającego kij. Ta scena mogła być naprawdę ciekawa. No i również istniała usunięta scena, o której za dużo nie wiemy, ale miała
przedstawiać małego spinozaura. W sumie tyle wiemy. Nie wiemy, kiedy miała mieć miejsce w filmie, nie wiemy, co konkretnie miało się tam zdarzyć. Wiemy, że miał być tam mały spinozaur. Istnieje teoria, że oryginalnie Cooper albo inna osoba miała zabić tego małego spinozaura, no i dlatego duży spinozaur podąża za ludźmi i chce ich tak bardzo zabić. No i z jednej strony rozumiem, dlaczego by taką scenę wycięli, no bo prawdopodobnie nie chcieli, żeby ten film był za bardzo jak The Lost World, ale możemy się umówić, że to jest kanoniczne. Czy to może być nasz taki jeden wielki headcanon? Umówmy się, że ta scena jest kanoniczna, po prostu jej nie widzieliśmy. Bo to byłaby naprawdę dobra motywacja dla spinozaura w tym filmie. W pewnym sensie ta teoria, że były dwa spinozaury, została potwierdzona, no bo były dwa, tylko jeden był po prostu młody, ale nie. Nie było spinozaura, który był zabity przez samolot i drugi spinozaur dlatego atakuje ludzi, bo chce go pomścić. Nie. W filmie pojawia się tylko jeden. Nawet ma tutaj ranę po zderzeniu z samolotem. No i nie został sparaliżowany, bo samolot nie uderzył w jego płetwę, tylko w ogon. Swoją drogą kolejny przykład dbania o szczegóły. Wczesne lata 2000 to był czas takich kiczowatych filmów, a ten film, owszem, jest trochę w takim klimacie, tej takiej plastikowości filmów z lat 2000, jednak również trochę ma ten vibe filmów z lat 90. No i ogólnie to jest w sumie definicja filmów z wczesnych lat 2000. Tam wszystko było takie trochę kiczowate, a tutaj cóż, momentami jest tanio, na przykład nagrywali to w studiu filmowym, a nie na prawdziwej wyspie. Z tego co słyszałem, ale dinozaury wyglądają świetnie, a rekwizyty wyglądają przyzwoicie. Swoją drogą animatronic Spinozaur to był, z tego co słyszałem, wtedy największy animatronik, jaki kiedykolwiek powstał. No w tym filmie jest kilka rzeczy, które bym wyciął. Na przykład to, że ktoś w zasadzie im mówi, że wlatują w zakazaną strefę, a potem nic się nie dzieje. Judeski się rozłącza i po co była ta scena? W sensie potem nikt nie szuka ich, nie próbuje ich aresztować za to. Ta scena jest po nic. Tak samo scena, w której Grant krzyczy krew, która tryska na twarz Amandy, jest trochę dziwna i też trochę niepotrzebna w sumie. Scena, w której spinozaur ukrywa się zaraz przed tym, jak inni poza Amandą są w stanie go zobaczyć, jest okej. Tylko Judeski w tej scenie powinien się patrzeć trochę bardziej w stronę kamery, no bo jakby się tak patrzył, no to raczej by go zauważył. Tak samo ta kwestia nie do końca ma sens, ponieważ on chciał ukraść jajka, żeby się wzbogacić. Jakim cudem on miał rację? Lepszy byłby tekst. Szkoda, że Billy nie może tego zobaczyć. Tak samo tekst. Czy nie lepiej byłoby powiedzieć po prostu to coś większego? To by chyba było bardziej odpowiednie. Pacing jest szybki, ale w sumie nie szkodzi. No i ten film ma kilka naprawdę śmiesznych momentów, z czego większość jest z udziałem Paula Kirby'ego. Nie wiem, czy to miało być nawiązanie do książki The Lost World i klatki odpornej na drapieżniki, w której schował się jeden koleś, ale mimo wszystko wyszło fajne nawiązanie. Kiedy go oglądasz, to ten film leci szybko, nie jest ani za krótki, ani za długi, jest po prostu dobry. Jednak czy był dobrym zakończeniem dla serii? Oj nie. Wręcz przeciwnie, sugerował, że następny film powstanie, no bo w końcu pteranodony gdzieś odleciały. Prędzej czy później coś musiało się wydarzyć. Aha, i jakby co, to Hoskins się ich pozbył po tym, jak dotarły do Kanady. I dlatego jeszcze lepiej, że Jurassic World powstał. No i franczyza dostanie epickie zakończenie w przyszłym roku. Chętnie bym obejrzał ten film jeszcze raz. Po prostu przyjemnie się go ogląda. Naprawdę nie jest tak zły, jak ludzie mówią. Moja końcowa, szczera ocena tego filmu to 7/10.